Witajcie po raz czwarty. Marcin. Cześć, z tej strony Aneta. Na co dzień prowadzimy Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Puchaczówka. Na tym kanale chcemy pokazać Wam zwierzęta naszymi oczami. No, ciężko nie usłyszeć tego klekotu bocianiego w tle, ale dzisiaj nie o bocianach. Dzisiaj będzie o jednej z najbardziej powszechnych słów w Polsce, czyli o puszczyku. Zapraszamy więc i widzimy się za moment. Puszczyki. Najliczniej występujące na świecie sowy i najczęściej spotykane. Podobno jest ich od 65 tysięcy do 75 tysięcy par w naszym kraju. Czyli całkiem sporo, porównując chociażby do największego na świecie puchacza, których jest kilkaset par tylko w Polsce, no to te kilkadziesiąt tysięcy robi wrażenie. Faktycznie puszczyki możemy spotkać najczęściej, kiedy idziemy na spacer do lasu, do jakiegoś większego parku. One uwielbiają gnieździć się i mieszkać generalnie w pobliżu miasteczek, w pobliżu wsi. To je słyszymy najczęściej o tej porze roku. Jak widzicie, są bardzo ciekawskie i nam tutaj chętnie towarzyszą. A dlaczego nie wzięliśmy Was dzisiaj do lasu, a jesteśmy jednej z wolier puszczykowych? Ano dlatego, że akurat ten odcinek kręcimy w marcu, a marzec jest takim okresem, kiedy już puszczyki mają młode, chyba że jakaś zagubiona para dopiero się o nie stara. Ale jak już mają młode, to nie chcemy im przeszkadzać, nie chcemy ich niepokoić, niech sobie siedzą, wychowują te maleństwa w spokoju, w ciszy. Za to nasze ucho i tak je usłyszy, wyjeżdżając poza miasto. A dlaczego? Bo to jest chyba jedna z bardziej rozśpiewanych grup psów i tak ładnie śpiewają, pochukują dźwięcznie, no i najłatwiej je po prostu usłyszeć. Mało tego, że puszczyki są najbardziej licznymi sowami na świecie i w Polsce tym samym, do tego są najbardziej chyba zuchwałe. Szczególnie w okresie, kiedy mają młode, a my wejdziemy za blisko ich domu, ich gniazda, to taki puszczyk potrafi pogonić nawet człowieka. I zrobi to bardzo skutecznie. No krzywdy za dużej nam nie zrobi, ale stracha potrafi napędzić, szczególnie osobą, która nie spodziewa się, że taki puszczyk ją obserwuje. Ale żeby nie było, nie bójcie się chodzić do lasu, bo to naprawdę jest promil taki, gdzie po prostu możemy taką sowę zobaczyć, która tam gdzieś nam przelatuje koło oczu. A podejrzewam, że dla takiego człowieka to będzie na pewno niezapomniane uczucie i no to zostaje chyba do końca życia taki widok. Pamiętajcie, że jak idziemy do lasu, to tych puszczyków bywa, że na nas patrzy całkiem sporo, a nie zdajemy sobie z tego sprawy. Więc to uczucie takie na plecach, te ciary, no to możecie być pewni, że coś się na was gapi i z dużym prawdopodobieństwem jest to puszczyk. Wszystkie sowy, niezależnie czy taka mała sóweczka, czy taki wielgachny puchacz, i puszczyk w tym. Wszystkie one latają bardzo, bardzo cicho, a zawdzięczają to budowie pióra. Generalnie takie pióro ma tą krawędź natarcia bardzo postrzępioną, jakby ktoś nożyczkami ją pociął dosłownie. Rozbija to wiatr. Sowa dzięki temu nie jest szybka, ale jest bardzo, bardzo cicha. Ułatwia to jej sposób polowania i dzięki temu może gryzoni nałapać w ciągu nocy znaczną ilość. Zwróćcie uwagę, że niby takie same, a kolorem troszkę się różnią. W Polsce mamy dwie odmiany barwne puszczyków, jaśniejsza i ciemniejsza. Ta jaśniejsza przeważa na wschodzie Polski, ciemniejsza na zachodzie. Niemniej one przeplatają się między sobą i praktycznie na całym terenie naszego kraju możemy obydwie te odmiany spotkać z równym powodzeniem. Wspominaliśmy, że sowę najłatwiej akurat puszczyka spotkać w lesie. Ale ci, co mieszkają gdzieś na obrzeżach wsi, mogą czasami takiego
jegomościa spotkać w kominie. A cóż on w tym kominie robi? No, czasami wpada, bo mylą mu się domy. Generalnie takie puszczyki nie mieszkają w jednym domku, w jednej dziupli, bo to jest sowa, która lubi mieszkać właśnie w dziuplach, nie w żadnych gniazdach. I te dziuple mają rozmaity kształt. Czasami taka dziupla jest w takim drzewie. Po prostu jest dziura, wydrążona, puszczyk tam wchodzi. Musi to być całkiem spore drzewo, czyli takie wiekowe, dziuplaste. Czasami to drzewo jest na przykład urwane w połowie i jest dziura w środku. Puszczyki też bardzo chętnie zasiedlą takie miejsca. Stąd jeżeli widzą na przykład komin jakiś taki nieużywany, bardzo chętnie do takiego komina się wpakują w intencji zamieszkania w nim. Problem, jak zaczyna się okres grzewczy, żeby przepatrzeć te kominy i nie tylko w poszukiwaniu sów, ale innych ptaków, które mogłyby tam złożyć gniazdo i jaja i szkoda by było tych stworzeń. Przez te lata, jak prowadzimy ośrodek, mieliśmy parę zgłoszeń właśnie do takich dziwnych sytuacji, że nagle w kominku pokazała się sowa i nikt nie wiedział, o co chodzi. No, wzięła się po prostu stąd, że puszczyk próbował zasiedlić komin, wleciał do szybu głębiej i wleciał tak głęboko, że znalazł się aż w samym kominku. Hmm. Zwróćcie uwagę na te puszczyki, które siedzą tutaj nad nami. To, co słyszycie, to nie był puszczyk, to był puchacz, ale dzisiaj o puszczykach. Zwróćcie uwagę szczególną na ich oczy. Jest taki prosty, dziecięcy sposób na odróżnienie, czy sowa jest dzienna, czy nocna. Bo tak, nie wszystkie sowy w nocy szaleją, a w dzień przesypiają. Są takie, które są aktywne w dzień. Puszczyk ma to oko ciemne. I tym prostym sposobem jest spojrzenie i stwierdzenie, jeżeli jest ciemne oko, to jest to sowa nocna. Jeżeli widać źrenicę i tęczówka dookoła jest żółta, pomarańczowa, w niektórych przypadkach nawet jaka jasnozielonkawa, to wtedy jest to sowa dzienna. Puszczyk ewidentnie jest sową nocną. I na koniec bardzo ważny apel, prośba. Zbliża się okres, w zasadzie już się zaczął, kiedy małych puszczyków robi się coraz więcej. One już przychodzą na świat, już się ładnie wykluły, już mamy i tatowie opiekują się nimi. Niemniej w okresie, kiedy taki puszczyk uczy się latać, i to nie tylko puszczyk, ten okres nazywa się okresem gałęźnika. Ptak jeszcze nie ma wykształconych piór na tyle, żeby go uniosły w powietrze, ale już by chciał latać, już wyskakuje z gniazda, dość często lądując na ziemi. On sobie świetnie poradzi bez naszej pomocy. Pazurkami wbijając się w drzewo wejdzie z powrotem do gniazda, ale bardzo często bywa tak, że niestety znajduje takiego puszczyka jakiś człowiek i niepotrzebnie go zabiera. Ten okres nazywa się gałęźnikiem i ptaki spędzają czasami tak wyskakując, wracając i skacząc i ucząc się latać nawet 3-4 dni. Jeżeli zostawimy je w spokoju, rodzice o nich zadbają. Jeżeli je zabierzemy, to naprawdę droga do wolności dla nich znacznie się wydłuży i będzie dużo bardziej wyboista. Także jeżeli wiecie, że ktoś ma taką tendencję zbierania, to przekażcie ten film, udostępniajcie. Niech będzie taką przestrogą dla tych, którzy robią taką krzywdę, bo często takie ptaki nie potrafią się odnaleźć już w swoim naturalnym środowisku. Bo tego, co człowiek nauczy, to rodzic by na pewno nie nauczył, nauczyłby to po swojemu. I o I wiele, przede wiele wszystkim ten szybciej. ptak nie przyzwyczaiłby się do człowieka. To się nazywa wdrukowanie i jest naprawdę bardzo szkodliwe, jeżeli chodzi o małe zwierzęta, a bardzo trudno jest nie wdrukować takiego puszczyka, bo one bardzo łatwo się przyzwyczajają. Pamiętajcie, nie zbierajcie zdrowych ptaków. Lepiej na przykład zadzwonić chociażby do nas i spytać się, czy ten zwierzak potrzebuje rzeczywiście pomocy, opisać sytuację. Telefon jest dostępny, tylko w nocy dajcie się wyspać czasami, ale tak to po prostu śmiało zadzwońcie, jeżeli macie wątpliwości, czy aby to zwierzę potrzebuje pomocy, czy nie. Lepiej zadzwonić, nawet narazić się w cudzysłowie na śmieszność, to nie jest wcale śmieszne, po prostu lepiej się spytać, niż zrobić krzywdę temu stworzeniu przez swoją nadgorliwość. Na dzisiaj to wszystko. Wiecie, co robić. Jak Wam się podobała, łapka w górę, naciśnijcie te suby, dzwoneczki, żeby kolejne powiadomienia do Was wpadały. A my widzimy się cóż za 2 tygodnie, więc do zobaczenia.